Cześć! Wniosek o ustalenie warunków zabudowy to pierwszy etap w realizacji mojego marzenia o postawieniu domku. No oczywiście działkę już kupiłem, ale jeśli działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, no to trzeba taki wniosek złożyć do urzędu. No ale to nie jedyne formalności, bo do tego wniosku trzeba się odpowiednio przygotować. Przygotowania do wypełnienia tego wniosku najlepiej rozpocząć od punktu 10, czyli załączniki. Jest tutaj szereg załączników, które musimy dołączyć do tego wniosku, a czekać na nie trzeba około 2, nawet 3 tygodni. Pierwszym z tych załączników jest mapa zasadnicza, którą otrzymamy w urzędzie miasta lub w starostwie. Urzędnik podpowie Wam, w jakiej skali ta mapa musi być wydrukowana. Może to być 1 do 1000 lub 1 do 500. Zapłacicie za taką mapkę około 50 zł. Jest ona dwustronna, no i oczywiście podbita pieczątką urzędu. W dalszej kolejności będą nam potrzebne 2 kolejne mapki, które można sporządzić na bazie tej otrzymanej mapy zasadniczej. Ja moją mapkę wydrukowałem jednak z geoportalu, ponieważ jest tutaj o wiele więcej szczegółów. I co tutaj potrzebujemy? Musimy mieć zaznaczony budyneczek, który możemy sobie tam wyrysować. Musimy mieć zaznaczone granice naszej działki wraz z podaniem wymiarów, co jeszcze będę musiał zrobić. Tutaj zaznaczę sobie jeszcze strefę biologicznie czynną, a tutaj taki obszar do zagospodarowania wraz z wjazdem na działkę. Oczywiście musimy określić jeszcze dostęp do drogi publicznej. Ja to pokazałem na jednej mapce, no ale z wniosku wynika, że powinny być 2. Kolejne 3 albo nawet 4 dokumenty, które będą załącznikiem do tego wniosku, to papierki od Tauronu, od Zakładu Gospodarki Komunalnej oraz od wodociągów. Ewentualnie jeszcze gazowni, jeśli planujemy mieć na swojej działce dostęp do gazu. Najszybciej uzyskamy dokument od Tauronu, ponieważ wystarczy wejść na ich stronę, wpisać dane i dokument się sam pobierze. No i teraz możemy już nazywać się inwestorami. Pierwsza strona to pikuś, każdy sobie z nią poradzi. Druga strona, no to już zaczynają się schody dla laika. Co prawda punkt 6 damy radę jeszcze uzupełnić, ponieważ wiemy, gdzie znajduje się nasza działka, w jakim obrębie. Wiemy to z aktu notarialnego na przykład, no ale już punkt 7, gdzie jest charakterystyka inwestycji, może być problemem. Tutaj pokazuję Wam przykładowy taki brudnopis, który sobie na szybko sporządziłem. Do wypełnienia tego oto fragmentu przyda nam się wypis z ewidencji gruntów, gdzie na przykład jest informacja o sposobie zagospodarowania terenu inwestycji. No i tutaj w tej tabelce musimy zawrzeć kilka znaczących informacji, czyli na przykład jaką planujemy powierzchnię zabudowy. Określa się tutaj widełki, czyli projektowaną powierzchnię minimalną oraz maksymalną. Tutaj na brudnopisie rozpisałem to na przykładzie działeczki 10-arowej. Kolejna strona to punkt 8 i obsługa komunikacyjna. Tutaj musimy zawrzeć jedynie informację, jaki będzie dostęp do drogi publicznej, czyli albo bezpośredni, albo pośredni, czyli droga wewnętrzna lub służebność. Jeśli planujemy wybudować garaż, również taką informację musimy umieścić tutaj w tej tabelce na samym dole. Garaż lub parking. Kolejna strona to załącznik, informacje dotyczące infrastruktury technicznej. Tutaj pozaznaczajcie sobie wszystkie te projektowane sieci, czyli dostęp do wody, odprowadzanie ścieków, odprowadzanie wód opadowych,
no i dostęp do energii. Na brudnopisie zaznaczyłem sobie w ten sposób i tutaj podałem takie orientacyjne zapotrzebowania na ścieki, wodę oraz energię elektryczną. Jeśli czegoś nie chcecie, to zaznaczacie po prostu nie dotyczy. Druga część tej tabelki, zaraz Wam pokażę, jak to zrobiłem na brudnopisie. Tutaj również zaznaczamy wszystko projektowane. No i jedyny problem to będzie zapotrzebowanie oraz dodatkowe informacje dotyczące źródła ciepła. Nie zaznaczyłem tutaj zapotrzebowania, ale będzie to około 600 kWh na miesiąc. No i teraz strona 5 naszego wniosku. Tutaj zaczynają się schody, ponieważ musimy mieć wizję albo projekt naszego budynku w głowie. Jeśli nie dysponujecie jeszcze projektem, no to najlepiej znaleźć jakiś taki przykładowy w internecie, który będzie odpowiadał mniej więcej Waszym wymaganiom. Brudnopis tej górnej tabelki mignął Wam przed chwilką, no i trzeba sobie z tym jakoś poradzić. Mogą to być dane takie orientacyjne, ale realne, tak aby urzędnik nie mógł się tutaj doczepić do tego, co napisaliście we wniosku. Tak naprawdę najważniejszym dokumentem będzie potem pozwolenie na budowę, ale to już kolejny etap. Najpierw musimy przejść przez ten właśnie, czyli warunki zabudowy. Tu przykład dolnej części strony 5. Teraz strona 6 i załącznik C. Tu mam dla Was dobrą wiadomość. Nie musicie tego wypełniać, jeśli nie planujecie jakiejś innej budowli, która nie będzie budynkiem. Zatem przynajmniej to z głowy. Podobnie sprawa ma się z załącznikiem D, czyli dane dotyczące składowiska odpadów. Tego również nie wypełniamy, więc mamy spokój. Kolejna strona to strona 8, ale czekajcie, to nie ta. To jest ta strona. Tutaj również dobra wiadomość, nie wypełniamy tego. Dotarliśmy zatem do strony 9 i 10, gdzie musimy zaznaczyć sobie teraz załączniki, które dołączymy do tego naszego wniosku. No, o tych załącznikach już wspomniałem. Tutaj warto jeszcze dodać akt notarialny. No i na końcu podpisać i zanieść do urzędu w formie papierowej. Można to zrobić również w wersji elektronicznej, wypełnić ten wniosek, ale jak patrzę, on został znowelizowany i w tej chwili na stronie internetowej rządowej nie ma takiego wniosku do wypełnienia online. Powodzenia! Cześć!